Cześć, tu Sandra, a to Dex Unplugged, podcast, w którym wspólnie zagłębiamy się w fascynujący świat muzyki elektronicznej. Przed Wami rozmowy z artystami i topowymi postaciami polskiej sceny klubowej. Gotowi do wyruszenia w muzyczną podróż? Zaczynamy! Sponsorem i partnerem podcastu Dex Unplugged jest marka Ready to Rave. Witajcie w kolejnym odcinku Dex Unplugged. Dzisiaj zapraszamy Was na spotkanie z wyjątkowym gościem i człowiekiem wielu talentów. Cenionym DJ-em i producentem pochodzącym z Frankfurtu. Jego produkcje są nie tylko znane szerokiej publiczności, ale także wspierane przez wielu artystów, takich jak Dubfire, Panpot, Laurent Garnier, Chris Liebing i wielu innych. Przed Wami one and only Michael Klein. Dobry wieczór. Bardzo mi miło. Mi również i bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do podcastu. Spotykamy się po Twoim niedawnym występie w poznańskiej Tamie, gdzie miałeś okazję grać w towarzystwie Sama Paganiniego i Deasa. Jak było? Fantastycznie. W Tamie ostatnio grałem chyba 5 lat temu, więc bardzo dawno temu. Więc super było zagrać znowu z Samem, z Karolem. W Polsce zawsze ogólnie bardzo miło się gra. Super było. Jeszcze dalej jestem pod wrażeniem. No właśnie, skoro jesteśmy już przy temacie Polski, masz polskie korzenie. Mógłbyś coś więcej powiedzieć? Mam polskie korzenie i właśnie dobrze, że o tym mówimy na początku, że taki mały disclaimer bym już dał na początek, że od czasu do czasu na pewno jakieś angielskie słowo będzie wjeżdżało i że to nie ma być... Nie, że Mr. International przyjechał, z Niemczech i udaje, że nie mówi po polsku i wrzuca po angielsku, tylko urodziłem się w Niemczech, rodzice są z Polski, ale ja nigdy nie żyłem w Polsce, więc tak naprawdę po polsku tylko rozmawiałem z rodzicami w domu i czasami z rodziną, jak żeśmy do Polski jeździli, więc mi bardzo ciężko było mówić takim młodzieżową polszczyzną, może jak się tak mówi. I teraz dopiero od 7 lat mam dziewczynę z Polski i przez pierwsze pół roku żeśmy nawet rozmawiali po angielsku, bo się wstydziłem, mi brakowało słów po prostu za często, żeby być cool, na początku specjalnie ważne. Więc żeśmy mówili po angielsku, ale przez nią się właśnie teraz nauczyłem bardzo dużo nowych polskich takich słów, które są trochę bardziej hip, trochę bardziej młodziej się czuję teraz, jak mówię. I dużo znajomych teraz też tutaj mam właśnie w moim wieku i młodszych, co mi pomaga właśnie, żeby trochę bardziej fluent być w ale chyba często bywasz w Polsce właśnie z tego tytułu. Tak. No teraz bywam dosyć często, w każdej wolnej chwili, tak mogę powiedzieć, że tak pół na pół jestem w Berlinie i w Warszawie. Porozmawiamy jeszcze na temat twojego dzieciństwa. Czy w twoim domu rodzinnym słuchało się muzyki? Muzyka była obecna? Tak, bardzo obecna, więc ojciec był bardziej taki rockowo-popowy, a moja mama jest nauczycielką muzyki, więc była w Polsce. Jak się przeprowadzili do Niemczech, to przestała uczyć, ale mnie tam zmuszali na początku, że grać na pianinie. Mi się nie chciało, nigdy nie uczyłem się, więc tam żeśmy to przerwali, ale dużo muzyki było słuchane w domu. Czyli de facto można powiedzieć, że ta muzyka, obecność tej muzyki w domu w jakiś sposób ukształtowała ciebie właśnie pod kątem twoich późniejszych wyborów, czy niekoniecznie jakieś twoje zdanie? Nie, na pewno. Specjalnie ta klasyczna muzyka właśnie mojej mamy, bo jak zacząłem grać, to zacząłem grać transową muzykę. Więc Tiesto słuchałem, Paul van Dyk słuchałem wtedy, jak oni jeszcze robili muzykę, taką, co można było słuchać. Co ma właśnie bardziej takie melodie, progresje, które są bardziej właśnie, mi przypominają bardziej klasyczną muzykę. Dorastałeś i wychowywałeś się we Frankfurcie, czyli w miejscu, które uznawane jest za jedną z kolebek zarówno muzyki techno, jak i trance. A czy to właśnie to miejsce w jakiś sposób ukształtowało ciebie właśnie pod kątem twojej późniejszej drogi artystycznej? Na pewno, więc Frankfurt mi bardzo pomógł, żeby zmienić mój styl muzyczny z transu na techno powoli, bo na początku jak grałem trans, to jeszcze nie miałem 16 lat czy coś takiego, więc jeszcze nie mogłem chodzić do klubów za bardzo. Wtedy poznałem takiego innego producenta, co właśnie trance produkował, nie wiem, tam 10 kilometrów dalej od moich rodziców, więc gdzie ja mieszkałem. Z nim zacząłem trance produkować, ale dalej nie znałem klubów. Wtedy jak miałem 18 lat, zacząłem
DJ-ować w takich małych, mniejszych barach we Frankfurcie i tak dalej, ale dalej wszystko trance'owe. Aż jakiegoś dnia, nie wiem jaki był trigger tego, ale zacząłem robić promocję dla klubu Cocoon we Frankfurcie, więc Svena klubu, więc także rozdawałem u mnie na wiosce flyery i tak dalej, żeby guestlist dostawać, żeby mieć wstęp do klubu za darmo. I pamiętam, że pierwszy raz właśnie jak do tego klubu wszedłem, Sven chyba akurat grał. Nie pamiętam jaki numer leciał, ale pamiętam, że wchodzę do tego klubu i wiedziałem, że że to chcę robić teraz. Już zapominam o tym całym transie. Musi być techno. No, lepsza energia była, inne tempo, takie trochę bardziej zrelaksowane niż to wtedy było 140, było szybko w transie, teraz już 140 jest znowu wolne w techno, ale techno bardziej było, nie wiem, około 126, 28, więc jeszcze dosyć bardziej wolne. minimalowe. Bardziej minimalowe, dokładnie. I no w to się wtedy strasznie wkręciłem. Zacząłem kupować płyty we Frankfurcie i tak dalej. No i... No historia trochę zatoczyła koło, prawda? No bo później trafiłeś do wytwórni Svena. Dokładnie. O tej samej nazwie, co klub, do którego chodziłeś. To też pewnie jest ciekawa historia twojego życia. No, dla mnie duży moment w mojej karierze, żeby w ogóle właśnie ten taki full circle zrobić z powrotem do Svena. I to była nawet fajna historia, bo ja mam swój własny label Black Drop, na którym na początku robiłem winyle. Po jakimś czasie przestałem je robić, bo ja jestem bardzo, jak się mówi po polsku, impatient, że wszystko muszę mieć od razu, niecierpliwy, dokładnie. I więc przestałem robić winyle, bo normalnie czasami musiałem czekać 3-4 miesiące, aż te winyle były gotowe, żeby wypuścić piosenkę na rynek, czy epkę na rynek. Więc zdecydowałem się, że będę robił digital only, żeby mieć wszystko od razu, jak najszybciej, ale dla Svena zawsze robiłem dubplate jakąś w Berlinie. I miałem przygotowaną już epkę właśnie na swoim labelu. Z Yuzu i Eureka się nazywało drugi numer. Wszystko tam mu ładnie opakowałem, liścik mu napisałem, wszystko wysłałem do Frankfurtu w taką black hole, bo nie wiedziałem, czy on to będzie słuchał, czy nie. Tam wiesz, mój numer podpisałem i tak dalej. I to było chyba, że właśnie ta epka miała wyjść pod koniec tego tygodnia. I wtedy rano się budzę, co było gdzieś, nie wiem, może miesiąc po wysłaniu tego dubplate. Budzę się rano, patrzycie na swój telefon i mamy jakiegoś WhatsAppa, jakiegoś numeru, którego nie znam. I mówi, hej, cześć Misiek, super numer, bardzo mi się podoba, greet Sven. Tak, kurde, nie wiem, zobaczyłem gdzieś o 5 czy o 6 rano, już nie mogłem spać dalej. I to mu odpisałem, że bardzo dziękuję, że super, że posłuchał i że bardzo się cieszę. I wtedy on od razu odpisał, wiesz co, fajnie by było, jakbyśmy mogli zasajnować ten numer. Napisz do Edgara. Edgar jest ten, co właśnie ogarnia cały Cocoon brand, się też zajmuje tam labelem. I no, że Edgar wszystko wie, że po prostu napisał mu pod jakiś e-mail się zgłosił. Więc piszę do tego Edgara, żeśmy się zdzwonili i Edgar mi mówi, że Svenowi właśnie ten jeden numer się spodobał bardzo na płycie, on też go słuchał i też mu się podoba i żeby go chcieli zasajnować na taką Various Artist kompilację. Okay. Więc ja mu mówię, że już zaplanowana jest ta epka na moim labelu. Strasznie mi smutno, bardzo bym chciał to zrobić, ale z drugiej strony też nie chcę epki wycofywać, żeby jeden numer zasajnować na Various Artists, na jakiejś kompilacji. Więc tak już rozmawiamy i mówimy, że dobra, już jesteśmy in touch teraz, więc może po prostu w przyszłości zrobimy jakąś sfokusowaną epkę dla Cocoona. Jest dobra, spoko. Następnego dnia Edgar znowu do mnie dzwoni i mówi, Misiek, jakoś żeśmy się ze Svenem nie zrozumieli, bo Svenowi jeden numer się podobał, a jemu się podobał ten drugi numer, więc może jednak mamy tutaj epkę, którą byśmy mogli razem wypuścić. Co o tym sądzisz? Ja mówię, kurde, ale to już jest wszystko w dystrybucji, jest już pre-sale jakiś się zaczął, digitalny i tak dalej. Mówię, no dobra, daj mi pół dnia, spróbuję to ogarnąć jakoś. I na szczęście miałem znajomego w Labelworks, to jest moja dystrybucja digitalna, i do niego dzwoni, on gdzieś w Bali siedzi, nie wiadomo co. I się go pytam, czy jest jakaś szansa, żeby to wycofać. Mówi, dobra, się postara, zobaczy, do mnie odzwoni. I miałem wszystko skonfirmowane, że epka zostanie wycofana, wszystkie pre-sales zostaną wycofane, ale jeszcze jakiś jeden store był, gdzie ta epka dalej do chyba niedzieli była w pre-sale, a sale zaczynał się normalnie w poniedziałek. Więc ja w strasznym stresie, bo już Edgarowi już potwierdziłem, że dobra, robimy to, ja już wycofuję, wszystko będzie okej. I się okazało, że jednak wtedy tego dnia, jak wypuściłem jak ta epka moja oryginalna miała wyjść,
chyba zostało, nie wiem, sprzedane, nie wiem, 20 sztuk w pre-sale, więc 20 osób mają jako black drop, ale się udało jakoś raniutko jeszcze wycofać właśnie tą epkę z tego ostatniego shopu i żeśmy mieli na Kokunie pierwszą. Super. No, super. Nie, była fajna epka, bo naprawdę każdy ją grał. Albo Amelie ją grała nawet po prostu spitchowana do góry na 140, albo Kolś ją grało spitchowany niżej na 115. Bardzo się cieszyłem. Czyli to można powiedzieć, że to właśnie był taki przełomowy moment w twojej karierze. Przynajmniej tak z tego, co mówisz, to tak właśnie wygląda. Tak, na pewno. I wtedy też właśnie żeśmy zaczęli rozmowy, żeby zmienić agencję do Kokuna, bo właśnie Kokun zaczął rozkręcać swoją agencję, czy agenturę? Agencję, zawsze będziemy mieli. Agencję, więc żeśmy się na AD spotkali, żeby właśnie zrobić, zasajnować wszystko na Kokun, bookings też i tak dalej, z czego się bardzo jarałem, ale miesiąc później COVID się zaczął i już nic z tego. Jak COVID się skończył, to oni zdecydowali się, że zamykają agencję, jednak że robią tylko Svena i Gregora i tak się niestety skończyła ta kolaboracja. Dalej jesteśmy in touch, jak chodzi o jakieś właśnie promocyjne rzeczy i tak dalej, ale niestety ten path się skończył. No, ale oprócz Svena Vata wydawałeś także w Second State u Pan Potów. Jak właściwie doszło do tej współpracy z tym konkretnym labelem? Do tego doszło, że ja tak day to day w ciągu tygodnia pracuję dla Native Instruments w Berlinie. Się zajmuję, długi czas się zajmowałem product designem sprzętu DJ-owskiego. Teraz bardziej robię product management, ale też sprzętu DJ-owskiego i na samym początku byłem też jakby takim product specjalistą, że się spotykałem z Richiem, z Chrisem i z Panpotami też, żeby im wytłumaczyć, jak nasz nowy sprzęt działa, jakie oni mieli jakieś pytania, czy jakieś feature requests i tak dalej, żeśmy się na to spotykali i pamiętam, że właśnie jakiegoś dnia Tomasz do mnie powiedział, że hej, zaczynamy nowy label, ma być taki rodzinny, że znajomych, przecież ty też robisz muzykę, słyszałem, podeślij nam coś. No, nie trwało godzinę czy dwie, już mieli tam, nie wiem, z 15 kawałków dostali, no i od razu żeśmy znaleźli jakieś 3 czy 4 kawałki i je wypuścili na Second State i wtedy tam dosyć bardzo sfokusowany byłem na tym labelu, bo nie chciałem być takim artystą, co wypuszcza muzykę na, nie wiem, 20 labelach i wszystkie są takie trochę randomowe, gdzie akurat coś pasuje, tylko że właśnie była bardziej taka tutaj mała rodzinka i to starczy. A masz jakieś ulubione płyty, właśnie chociażby z Second State albo u Svena Vata, które szczególnie ci się podobają albo, nie wiem, masz do nich jakiś sentyment? Z Kokuna mam na pewno dużo, ale głównie starych płyt, jeszcze właśnie chyba z tego czasu, jak chodziłem do klubu, we Frankfurcie. Niestety było ze Second State i z Kokunem tak wyszło, że się bardzo cieszyłem, że moja muzyka tam pasuje, ale jak chodziło o dźwięk, to mi było ciężko się zidentyfikować z niektórymi innymi artystami. Że na przykład w Second State zawsze czułem wtedy jeszcze w tych początkowych czasach, że ja jestem taki najbardziej undergroundowy artysta, więc mi na przykład było ciężko grać inne epki. Rzadko się stawało, że właśnie jakieś epki innych artystów mogłem grać. Pan Potów od czasu do czasu się jakieś właśnie B-sides znalazły, że mogłem je w swoje sety wmiksować, ale wtedy w tamtym czasie było, że były trochę za bardzo nie mainstreamowe, ale za duża energia była, powiedzmy, w nich. Ale teraz, żeby tak się zastanowić, jakąś konkretną epkę, to mi ciężko. Pamiętam, że wtedy, jak jeszcze chodziłem do Kokuna, to na przykład Guy Gerber wypuszczał zajebiste, nie wiem, czy coś takiego mówić, ale mówił, wypuszczał fantastyczne epki na Kokunie, czy ten, kurde, jak się nazywa, jestem też bardzo kiepski, jak chodzi o nazwiska i imiona. Matthew Johnson wypuszczał na Kokunie też fantastyczne rzeczy, które jeszcze też do dzisiaj gram, tylko po prostu podpitchowane trochę szybciej. No. A pogadajmy jeszcze o twojej codziennej pracy właśnie w Native Instruments, bo pracujesz obecnie nad programem Traktor, tak? Dokładnie. Mógłbyś coś więcej powiedzieć na temat tego, czym się zajmujesz, dla ludzi, którzy kompletnie nie wiedzą, o co chodzi? Więc ja już jestem w Traktorze od 16 lat prawie. Ja zacząłem tam pracować przez to, że studiowałem audio engineering. Inżynierię dźwięku. Inżynierię dźwięku we Frankfurcie. Trudne słowo. Dokładnie. I potrzebowałem jakąś praktykę. I szukałem właśnie jakiejś pracy, czy jakiejś praktyki i była właśnie pozycja na product management w Berlinie, w Native Instruments, więc sam zaaplikowałem.
Niestety się nie dostałem na tą pozycję, bo już była zajęta, ale parę dni później do mnie się zgłosił taki ziomek, który się Friedemann nazywa, który się okazało, że on jest w ogóle tą osobą, który wymyślał Traktora od samego początku, gdzieś 20 lat temu. I do mnie pisze, że widział moją aplikację i czy nie był zainteresowany, żeby product design zrobić po prostu zamiast product management tą praktykę. Więc ja obviously się zgodziłem. Pojechałem na jakieś interview, jedno i drugie i chyba to było ogarnięte, nie wiem, w ciągu 2 czy 3 tygodni i się przeprowadziłem właśnie przy Frankfurcie, przy takiej wiosce przy Frankfurcie, się przeprowadziłem do Berlina i tam zacząłem jako praktykant przez pół roku. Wtedy taki traineeship zrobiłem przez rok i wtedy już zostałem i na początku zostałem w designie, byłem takim junior designerem i robiłem koncepcję różnych produktów i pierwszy ten produkt był właśnie X1, taki kontroler, co na przykład Richie i Chris używał i wtedy na samym początku było tak, że to był bardzo mały team, więc jedyni designerzy byliśmy ja i ten Friedemann, który mnie zatrudnił wtedy i on był za bardzo zajęty biznesem, żeby dalej cisnąć ten development tego programu, więc potrzebował kogoś, kto porozmawia z artystami i im będzie wytłumaczał, jak ten nasz program nowy działa, bo jakiś właśnie nowy update wychodził. Więc ja się wtedy strasznie jarałem, bo mnie wysyłali właśnie do Richiego do domu. Ja tak siedzę u Richiego w domu i tak, co chcesz, herbatkę? Tak, no, tak, pewnie. Ale przez ten czas właśnie bardzo dużo kontaktów pozbierałem i po prostu zostałem po prostu w tej firmie i następne hardware produkty designowałem właśnie z takiej bardziej koncepcyjnej strony, aż do tego momentu, że zostałem head of design, więc miałem mały team moich designerów, którzy robili dalej te produkty w Traktorze i teraz 1,5 roku temu zdecydowałem się, że starczy tego designowania, zajmuję się bardziej biznesem i teraz właśnie przejąłem product management też fizycznych naszych produktów w Traktorze. No to super, bo tak naprawdę łączysz swoją pasję i nieustannie się też rozwijasz tak naprawdę w tym, co kochasz najbardziej. No, wydaje mi się, że chyba nie ma jakby lepszej pracy, tak? Czy bardziej wymarzonej pracy dla kogoś, kto też na co dzień zajmuje się muzyką. Chodzą słuchy, że podobno tworzysz nowy setup pod grę na żywo. To prawda? To prawda, już się długo tym zajmuję. Miałem długo takie fazy, gdzie grałem takie hybrydowe sety, gdzieś nie wiem, 7-8 lat temu, gdzie jeździłem właśnie z 2 laptopami, mikserem własnym, kontrolery, maszyna jeszcze druga, taka drum machine i tak dalej. Wtedy przez jakiś czas zacząłem grać na CDJ-ach. Znowu też rozumieć, jak konkurencja działa i tak dalej. I to po prostu zauważyłem, że tak od roku mi się to nudzi dosyć. I teraz właśnie mi się tak wydaje, że tak od 2-3 lat znalazłem swoją voice taką muzyczną, że już nie produkuję takiej muzyki, miałem taką fazę, gdzie produkowałem piosenki, które mi się niby podobały, ale bardzo ciężko mi było wkleić moją własną muzykę w moje własne sety. Bo grałem bardziej undergroundowo, ale wiedziałem, że sprzedaje się lepiej coś innego. A teraz na szczęście jestem w takiej fazie, gdzie non-stop gram wreszcie komfortowo to, co też produkuję w domu. Więc pomyślałem, że dobra, to dlaczego nie spróbować, żeby po prostu live grać, albo przynajmniej właśnie takie hybrydowe sety. Więc nad tym akurat się przygotowuję, ale niestety jest bardzo mało czasu przez to, że właśnie siedzę długo w pracy w ciągu tygodniu i wtedy jest albo przygotowywać setup, albo produkować muzykę. Coś trzeba wybrać. A doba ma 24 godziny. Dokładnie. Niestety. Więc bardzo powoli to idzie, ale jakoś się porusza do przodu. Więc mam nadzieję, że może w tym roku mi się uda właśnie jakieś show zagrać live. No bo granie live to jest duża umiejętność, prawda? No to nie jest coś, co każdy DJ potrafi, no mówmy się. Jest to dość wymagająca umiejętność. Właśnie, no w taki sposób przynajmniej próbuję to zrealizować, bo też można takiego live'a zbudować, że po prostu się klikuje play, jakieś tam echa i reverby i delaye się wkręca i to wszystko. To by było dosyć łatwo do zrobienia, ale właśnie próbuję znaleźć taki middle ground, żeby nie było, że modular musi jechać i pełno sprzętu i walizki i tak dalej, tylko żeby było coś kompaktowego, ale żeby mimo tego było fleksibelne.
No, wiesz o co chodzi. Tak, wiem. No, że miał co robić po prostu przy graniu. Tak. No a jak wygląda w ogóle twój proces tworzenia muzyki? Skąd czerpiesz inspirację? Jak to u ciebie wygląda? Strasznie randomowe to jest. Więc ja nigdy nie wchodzę do studia, więc ja tak naprawdę już nie mam studia, bo wszystko robię w domu, albo w Berlinie, albo w Warszawie, więc głównie siedzę przy laptopie i bym powiedział, że teraz to już nawet 100% muzyki robię na słuchawkach i nie mam takich momentów, że wchodzę do studia i wiem, że mam inspirację stąd i to muszę jakieś sobie przetłumaczyć. Więc wchodzę do studia bez celu tak naprawdę i bardziej czekam na takie happy accidents, że zaczynam jakąś melodię robić, zaczynamy coś tam wkręcać, jakieś dźwięki w jakichś syntezatorach, aż coś zatriggeruje, dokładnie, aż coś urodzę. Więc jest bardzo randomowe, dlatego czasami ja też zaczynam moje kawałki zawsze od czystego projektu w Abletonie, więc nie mam jakiegoś template, gdzie już mam dźwięki jakieś załadowane. Co może powinienem robić, bo muzyka by była bardziej consistent, ale przez to mam po prostu frajdę taką, że każdy kawałek może być nowy surprise, taki, że nie wchodzę w taką rutynę, że co drugi numer brzmi tak samo jak ten poprzedni, bo cały czas tego samego template jeszcze, a jest dużo artystów na rynku, którzy są bardzo dobrzy, ale jak posłucham jakiś numer dzisiejszy i porównam do numeru przed rokiem, czy przed 2 latami, to są bardzo podobne, super numery, ale bardzo podobne do siebie. Bardzo podobnie brzmią, to prawda. Albo słyszysz dany numer i wiesz już, kto to gra. Nie? No to jest taka maniera, można powiedzieć. No ale to tylko i wyłącznie świadczy o twojej kreatywności, a dwa, że też jakby tym, że nie ułatwiasz sobie zadania, tylko jednak gdzieś tam stawiasz sobie wyzwania codziennie w produkowaniu. A jakbyś miał wymienić projekt muzyczny, z którego jesteś, czy byłeś najbardziej dumny w całej swojej karierze? To jest taki, czy ciężko byłoby ci wskazać, z którego byłeś naprawdę bardzo zadowolony? Bardzo dumny jestem z takiej epki, co wypuściłem na Odd Even. Nie wiem, to było 2 lata temu, który był kompletnie zrobiony na modularze. Wtedy była taka faza moja, że wszystko musi być w modularze robione i to jest fantastycznie i nie wiadomo co. Bardzo szybko ta epka się zrobiła. Jak chodzi o sprzedaż, czy o granie i exposure artystów, to chyba dosyć słaba, ale jak chodzi o taki sound design, to jest właśnie coś, co zawsze tak prywatnie jeszcze bardzo chętnie słucham. Jak chodzi o jakąś epkę, z której się czuję najbardziej dumny. Najbardziej dumny, z której jestem najbardziej dumny, to może właśnie niedawno puściłem taką epkę, która się nazywa Dear Majesty na moim własnym labelu, którą bardzo chętnie sam gram. Widzę na A-Slice przynajmniej, że dużo innych artystów ją też gra regularnie i to jest właśnie taka duma, że mój numer na własnym labelu, więc nie jest przez to, że ona nie jest grana przez to, że exposure dostała przez jakiś inny label, tylko że naprawdę muzyka przekonała innych artystów. No. A poza muzyką zajmujesz się też produkcją filmową i audiowizualną. Współreżyserowałeś film dokumentalny Above Ground Level z Dubfire w roli głównej. Zresztą oprócz Dubfire pojawia się tam też mnóstwo znakomitych nazwisk, takich jak Richie Houghton, Carl Cox, Chris Liebing bodajże też. David Guetta jest David Guetta, pan Pot też tam występują. Mógłbyś coś więcej powiedzieć o tym filmie? Bo moim zdaniem jest naprawdę super. Bardzo dziękuję. Ale to też bardzo randomowa historia, bo była taka sytuacja, że wtedy moja była dziewczyna menadżowała label, który się nazywał Dumb Unit i owner tego labelu właśnie zaczynał własny projekt, taki live show produkować. I ona jako ta osoba, która menadżowała ten label, została zataskowana, że ma znaleźć jakiegoś videografera, kto mu zrobi taki trailer, żeby mógł to wysyłać do różnych klubów, żeby promować ten nowy projekt. I ja siedzę tam przy komputerze, sobie robię muzykę, a ona mi tylko opowiada, że tutaj jest jakiś artyst, tutaj jest jakiś videograf, co to robi, tu jest jakiś, i mi opowiada o tych cenach, ile oni biorą za to. Ja sobie myślę, że to jest przecież straszna kasa za taką łatwą robotę. Ja się patrzę w szufladę, mam kamerę, żeby robić zdjęcia, patrzę, ma przycisk, żeby robić wideo też. Wiesz co, zrobimy mu to za darmo i jak mu się spodoba, to użyje, jak nie, to mimo tego może sobie zatrudnić kogoś innego.
Więc żeśmy tam wynajęli chyba wtedy Watergate jeszcze w Berlinie, żeśmy tam nagrali mu jakieś krótkie wideo, bardzo mu się to spodobało. I nam w tym procesie bardzo się spodobał po prostu ten proces nagrywania wideo, więc wtedy Time Warp w Mannheimie był, nie wiem, miesiąc czy dwa miesiące właśnie miał się oddarzyć. Patrzyłem, kto gra i wiedziałem, że właśnie, że Chris Liebing gra, Dubfire gra i tak dalej. I do Chrisa najpierw napisałem, bo widziałem, że wtedy jeszcze Skype się używało. Widziałem, że jest online na Skype'ie i piszę, hej Chris, zaczynam tam robić jakieś filmiki i tak dalej. I czy by dla ciebie było okej, jakbym przyniósł kamerę i cię nagrał po prostu jak grasz, tylko żeby miał jakiś content fajny do eksperymentowania w domu. I niestety z Chrisem jakoś się nie udało, bo Chris wtedy mówił, że jeszcze ma jakiegoś innego videografera, który mu tam jakiś dokument ma nagrywać i tak dalej, więc może przy innym razie. Więc zobaczyłem, że Dubfire też był online, więc wtedy Dubfire'a pisze to samo dokładnie, copy-paste. I Dubfire odpowiada, że że ciekawe, że akurat cię do niego zgłaszam, bo on właśnie akurat kogoś szuka, żeby mu dokument nagrać o jego życiu takim. Więc ja najpierw go zahamowałem, że nie, to nie o to chodzi, ja tak tylko potrzebuję jakiś materiał, że po prostu daj mi 10 minut nagrać ciebie, żeby miał jakiś fajny materiał, żeby sobie poeksperymentować w domu. On mówi, dobra, spoko, ale wiesz, to może dużo moich znajomych tam będzie, to może jakieś interviews jeszcze porobisz z nimi przynajmniej, zrobimy jakiś taki krótki, mały eksperyment. No dobra, to zrobimy. Ale się nie znałem, wiesz, mikrofonu żadnego nawet nie miałem, tak dalej, jakieś rzeczy musiałem wynajmowywać, więc żeśmy Dubfire'a nagrali na scenie, żeśmy pod sceną nagrywali jakieś interviews, a pod tą sceną tak strasznie głośno, bo wszystko wibruje, dźwięk, masakra. Ale żeśmy zedytowali taki mały klip, nie wiem, 5 minut i bardzo mi się spodobało. I mówię, no dobra, jak chcecie, to róbcie ten dokument cały. Więc żeśmy tak zastanawiali, no dobra, robimy, jakiś kontrakt żeśmy napisali, ale żeśmy jeszcze nie wiedzieli, jaki duży to projekt ma być. I się okazało, że potem przez prawie rok żeśmy z Dubfire'em, bo była dziewczyna, wtedy też pracowała jeszcze w Native Instruments, że poniedziałek do piątku byliście cały czas w robocie, wtedy piątek wieczorem w samolot, obojętnie gdzie Dubfire grał, lecimy, nagrywamy, w niedzielę wieczorem wracamy, w poniedziałek znowu do roboty. I były takie wyjazdy właśnie, że do Japonii żeśmy jeździli, latali z AIM, żeśmy do Washingtona, DC, lecieli z nim do jego rodziny, Thanksgiving żeśmy spędzali z jego rodziną i tak dalej. I potem żeśmy chyba przez prawie rok robili edyt tego całego, dystrybucję tam, z jego bratem żeśmy blisko współpracowali i aplikowali do różnych festiwali. I wtedy chyba właśnie 2 lata po rozpoczęciu tego projektu żeśmy wynajęli na AD takie kino duże, historyczne, znane i żeśmy tam zrobili premierę, tak żeśmy zapraszali właśnie jego wszystkich znajomych i artystów, żeby puścić tą premierę. I jeszcze pamiętam, jak żeśmy, nie wiem, chyba przez pół roku, jak żeśmy edytowali, to Dubfire nic nie widział, co żeśmy ponagrywali. Ale nie chciał widzieć, czy... Nie wiem, czy nie chciał, ale się nie pytał. Okay. Przynajmniej. A my żeśmy się nie wpraszali, żeby mu coś pokazywać. Mieliście wolną rękę. I mieliśmy wolną rękę teoretycznie. I wtedy właśnie chodziło o to, żeby mu pierwszy raz pokazać ten film. Więc on przyleciał specjalnie do Berlina. Żeśmy w Soho House w Berlinie wynajęli, jest takie mało kino na, nie wiem, 20 osób czy coś takiego, żeśmy to wynajęli. I mu puścili mu tam ten film. Straszny stres był, bo to ponad godzinę film i nie wiadomo, co on o tym myśli, nie? Ale na szczęście mi się spodobało i żeśmy właśnie robili wtedy już tą premierę na AD, taką full on. No to super. No, ale już bym nie zrobił tego jeszcze raz. Raz starczy, super experience, ale strasznie dużo stresu. Podejrzewam, że ilość pracy przy tym była ogromna. I stresu też pewnie, ale z drugiej strony myślę, że też takie wydarzenie one of a kind, nie? Tak, to na pewno. Experience była super, ale strasznie dużo stresu. Jeszcze była taka sytuacja, że właśnie przed tą premierą na AD trzeba było ten film jakieś enkodować, zmienić w jakiś format taki, który kino może odtworzyć. I to była taka firma w Berlinie, która to robi. I tam jeszcze zmieniała farbę i tak dalej, taką color correction robili. I to na takim twardym dysku było. I żeśmy to odebrali wieczorem gdzieś o 10:00. I ja to sprawdzam w domu, czy wszystko gra i się okazuje, że dźwięk jest przesunięty o 30 sekund. Więc ludzie mówią, a nic nie słychać. I wtedy dopiero 30 sekund później to wjeżdża. A to była niedziela, do wylatować do Amsterdamu. Tam nikt nie odbiera, ale na szczęście jakoś się udało, że właśnie raniutko, gdzieś o 6:00 ktoś tam przyjechał do tej roboty
nam to sfiksował, ale właśnie takich sytuacji już nie potrzebuję w życiu, jak nie No muszą tak, to być. są takie sytuacje podbramkowe, które mam wrażenie też sporo nas uczą. No, na pewno. O nas samych też i o naszych reakcjach chociażby na taki stres ogromny. My oczywiście podlinkujemy ten film w opisie, bo on jest dostępny na kanale Dubfire i ja osobiście gorąco zachęcam do tego, żeby ten film obejrzeć, bo uważam, że jest super i jak teraz mówisz, że tak naprawdę to był twój debiut, można powiedzieć, tak. Pierwszy jeśli chodzi o film, no to muszę przyznać, że myślę, że nie jedna osoba chciałaby taki debiut zaliczyć. Porozmawiajmy chwilę o kreatywności. Myślę, że to jest ciekawy temat, który chciałabym poruszyć, a wydaje mi się, że też niewiele osób go porusza, bo być może gdzieś jest trudny, ale jak to jest z kreatywnością artysty? Bo wydaje mi się, że tworząc cały czas ciężko jest mieć tę kreatywność cały czas jakby wyśrubowaną taką na wysokim poziomie. Czy miewasz takie momenty, w których po prostu tej kreatywności brakuje i czy co robisz w takich chwilach? Czy rzeczywiście zderzasz się z takimi sytuacjami? Ja mam non-stop takie momenty, więc ja mam więcej takich momentów niż takich momentów, gdzie się czuję, że jestem bardzo kreatywny. Okay. I mnie to przez bardzo długi czas strasznie stresowało przed COVID-em, przed czasem covidowym, bo widziałem, że inni artyści naokoło mnie nie mają na przykład tej pracy, że muszą siedzieć w biurze od poniedziałku do piątku, tylko siedzą po prostu cały dzień w studio i jak se zmarnują jeden dzień, bo nie są kreatywni, czy dwa, to nie szkodzi, a ja tylko miałem co wieczór 3-4 godziny, żeby coś zrobić, więc jak siadam do komputera, to musi jakiś output zostać sgenerowany, a jak nie, to zawsze byłem strasznie podkurzony i frustracja mocna była. Wtedy jak się COVID zaczął i zobaczyłem, że ten cały system klubowy, grania jako artysta i tak dalej jest taki bardzo, bardzo fragile. Nie wiem z jakiego powodu, ale strasznie dużo tego stresu mi to zabrało. Że nie miałem już tej takiej pressure, że muszę tak strasznie w to cisnąć, bo na przykład miesiąc przed COVID-em ja już byłem przygotowany, żeby rzucić swoją pracę w Native i po prostu pójść full on i być artystą. Na szczęście bardzo wolno mi ta decyzja szła, więc nie zwolniłem się z pracy. Ale właśnie coś kliknęło w mojej głowie, że już się nie stresowałem tak bardzo tym, że nie jestem kreatywny, więc teraz na przykład są miesiące, że w ogóle nie siadam do komputera, w ogóle Abletona nawet nie odpalam, tylko robię coś innego. A jak czuję kreatywność, to czasami jest tak, że w 2 dni zrobię 3-4 numery i wtedy jestem zadowolony i wtedy mi znowu starczy przez miesiąc. Więc naprawdę mi się wydaje, że dla mnie już po prostu nie jest warte, żeby się stresować z tego, że w jakimś momencie nie jestem kreatywny, bo bardzo często po prostu nie jestem kreatywny też z tego powodu, że w pracy przez długi czas musiałem być po prostu kreatywny codziennie i ktoś mi za to płacił jeszcze, a wtedy jeszcze mieć tą kreatywność właśnie po pracy, też jeszcze jak się siedzi w muzyce w ciągu dnia dla kogoś, to czasami było bardzo ciężko właśnie usiąść taki wesoły, z motywacją wchodzić do studia i robić jakąś muzykę. No tak, wydaje mi się, że to jest coś, z czym tak naprawdę zderza się każdy, kto pracuje nie tylko w jakby branży muzycznej stricte, ale w ogóle w jakiejkolwiek branży, która związana jest z tym procesem, w którym trzeba wymyślać rzeczy i trzeba być cały czas gdzieś na takich wysokich obrotach. I to wydaje mi się, że każdy gdzieś tam z tym się zderza i każdy z tym ma problem. A czy przypadkiem taką odskocznią i właśnie czymś, co powoduje, że tej kreatywności masz później więcej, nie jest rower? Na pewno. No to jest właśnie temat, który zacząłem krótko przed COVID-em, że właśnie zacząłem dużo jeździć na rowerze i to już wkręciłem się w taką pasję, że był nawet taki moment, że miałem wyjeżdżać na jakieś wyjazdy i tak myślałem, kurde, teraz muszę gdzieś jechać grać, nie mogę sobie wyjechać na rower w tym tygodniu. To już się zmieniło na szczęście, już znowu pasja wróciła, ale na początku COVID-u właśnie były takie momenty. I to jest po prostu, jeżdżenie na rowerze jest taka medytacja dla mnie, że
Na początku myślałem, że ten czas, który spędzam na rowerze, będę miał, żeby właśnie procesować się, zastanawiać, co są next steps w karierze, w muzyce, jakieś nowe biznesy, nie wiadomo co. Ale zauważyłem, że jak wyjeżdżam i gdzieś nie ma mnie przez 5 godzin, bo jeszcze na rowerze, i wracam i o niczym nie myślałem. I jak to zauważyłem, to właśnie porównałem to z taką medytacją, bo próbowałem trenować medytację i mi ciężko właśnie było, żeby właśnie odrzucać te wszystkie myśli, które wjeżdżają w ciągu medytacji, ale właśnie na rowerze jakoś odcinam się kompletnie, o niczym nie myślę i ja się tak bardzo w to wkręciłem, że właśnie buduję własne, designuję własne, że właśnie coś rękami znowu robię, co mnie cieszy. I to właśnie bardzo odstresuje i właśnie też zauważam, że to właśnie bardzo pomaga przy tym, jak mam taki dołek, jak chodzi o kreatywność, to robię po prostu coś z rowerem przez 2-3 dni i liczę na to, że wróci znowu kreatywność. No, wydaje mi się, że każdy gdzieś tą swoją medytację może odnaleźć, niekoniecznie w medytacji stricte, czyli nie trzeba stricte usiąść na podłodze z skrzyżowanymi nogami. Dokładnie. Można po prostu pójść pobiegać, czy właśnie wyjść na rower i czy dla niektórych to nawet, nie wiem, może być zwykłe bieganie na bieżni, pewnie, prawda? Pewnie. Czy cokolwiek, co powoduje, że gdzieś te bodźce nie są aż tak mocno obciążające dla naszej głowy. A pogadajmy jeszcze o tym rowerze, bo myślę, że to też jest ciekawe. Prowadzisz też kanał na YouTubie, Klein Concept, tak, poświęcony rowerowi. Możesz powiedzieć coś więcej na ten temat? Mogę powiedzieć coś więcej. Próbowałem na razie do tego momentu to trzymać rozdzielone, więc nie dużo followersów moich muzycznych wie w ogóle, że ten kanał egzystuje i bardzo dużo ludzi, co followuje ten kanał, nie wie, że że jestem DJ-em, producentem, co dla mnie jest bardzo po prostu interesujące to obserwować. Teraz, nie wiem, tydzień temu zacząłem pierwsze steps, żeby złączać to powoli. Ale nie wiem, kiedy to było ten kanał YouTube'owy, chyba zacząłem, nie wiem, 9 czy 10 miesięcy temu. Po prostu taki eksperyment, bo dużo rzeczy właśnie zacząłem designować pierwszy swój rower, czy restaurować pierwszy rower razem z takimi częściami designerskimi i chciałem to po prostu udokumentować tak dla siebie, żeby to po prostu mieć tam za parę lat, czy dzieciom można pokazać i tak dalej kiedyś. Bardziej taki romantyczny pomysł o tym, nie żeby z tego biznes robić, ale zauważyłem, że po pierwszych 2-3 wideach ludzie zaczęli się tym interesować. Bardzo miła community jest naokoło tego tematu, więc bardzo mało hejtu jest w porównaniu do muzyki, gdzie każdy wie lepiej wszystko i wszystko jest krytykowane non-stop. I nieustannie oceniane też przez Dokładnie. A właśnie w tym temacie rowerowym to jest się wydawał taki happy place nagle, że tam można sobie porozmawiać z kimś, ja tam wchodzę, mówię, że nic nie wiem, próbuję, ludzie mi tam uczą w komentarzach i tak dalej, więc po prostu bardzo miło. I w to się wkręciłem aż teraz tak daleko, że są firmy, które do mnie piszą i mi wysyłają jakieś tam rowery, czy mogę im review zrobić, co o tym sądzę, co o tamtym sądzę. Więc nie żeby biznes z tego się zrobił, ale taki ciekawy, taki sideshow dla mnie trochę. No. Ale często tak jest, wydaje mi się, że jak zaczynamy robić coś nie pod przymusem, tylko dlatego, że coś nas interesuje i po prostu robimy coś, nagle zaczynamy zajmować się czymś, o czym nawet nie myśleliśmy, czy czego nie planowaliśmy, to nagle się okazuje, że właśnie to konkretne zajęcie albo nam sprawia super fan, albo zaczyna gdzieś być, jakby odnosić jakiś sukces. No. Więc można powiedzieć, że tak właśnie jest w twoim przypadku. Dokładnie tak jest. No. Bo wtedy mi się wydaje, że wtedy taką pasję widać, bo nie ma, się wchodzi w ten temat kompletnie bez żadnych expectation, bez żadnego celu jakiegoś. No, oczekiwań. Dokładnie. No, do twojego kanału oczywiście też no, zapraszam. Podlinkujemy pod tym podcastem i też zachęcamy naszych widzów do tego, żeby zajrzeli. Like and subscribe. No. Wiadomo. Łapki w górę. No. I komentarze muszą być. A wróćmy na chwilę jeszcze do muzyki elektronicznej. Jak oceniasz stan, właściwie jakby rozwój sceny techno w obecnych czasach? Jakie są twoje przewidywania w tej kwestii? Dokąd zmierzamy? Mam nadzieję, że zmierzamy znowu do trochę bardziej
zrelaksowanej atmosfery, bym powiedział. Wszyscy wiemy, że bardzo szybkie, mocne, agresywne techno jest teraz tak na topie. Tak, zdecydowanie. Wszystkie shows powyprzedane, częściowo artystów, których jeszcze nigdy nie słyszałem. No disrespect, ale po prostu jest tyle nowych artystów, że mi jest pierwszy raz w życiu, jak chodzi o muzykę, po prostu śledzić ten cały development w tej scenie i ogólnie też muszę powiedzieć, że pierwszy raz, nie wiem, gdzieś parę miesięcy temu zauważyłem, że czuję się jak moi rodzice się musieli czuć, jak mieszkałem jeszcze w domie i im puszczałem moje numery, co robiłem, że oni siedzieli tam i tak mówili, przecież to wszystko tak samo brzmi i nie rozumiemy, a ja mówię, nie, ale tutaj co się dzieje, tutaj tam i tu energia, nie wiadomo co. I z tym szybkim techno wiem, że to już wszystko się działo kiedyś i że jest po prostu znowu ten pik tej fali, to znowu zacznie się zmieniać, ale pierwszy raz jest tak, że mi jest bardzo ciężko się zidentyfikować z tą muzyką na takim emocjonalnym level, tak jak z transem. Trans bardzo dobrze rozumiałem, jak chodzi o emocjonalność. Minimal bardzo dobrze rozumiałem. Techno takie groove'owe, sexy techno, zawsze mówię, to bardzo dobrze rozumiałem, a to szybkie, bardzo agresywne techno niestety dalej jest strasznie ciężko zrozumieć, jak można się do tego bawić przez tyle godzin, ale się bardzo cieszę dla tej generacji, która się do tego bawi, to jest fantastyczne, że to jest akurat jak widać coś, co oni potrzebowali. Mi się wydaje dużo agresji, które przez COVID się zebrał, że ludzie nie mogli wychodzić, więc coś potrzebowali, taki wentyl i to jest dokładnie to, ale respekt dla każdego, który tak może zasuwać przy takim tempie przez godziny. No, a to jest niezłe cardio. No, na pewno. Naprawdę po takiej imprezie, no to można, myślę, zgubić trochę obwodów w pasie, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo mocno intensywne. Ale uważasz, że to, że tej muzyki jest tak dużo, wynika właśnie z tego, że teraz są takie trendy i że właśnie to ten rodzaj muzyki teraz króluje, więc wszyscy robią taką konkretną muzykę? Jest jeszcze ta druga perspektywa, że w dzisiejszych czasach wszystko musi być instagrammable. Nie? Że nie tylko muzyka, nie tylko jedzenie musi być instagrammable, czy coś, co się ubiera, musi być instagrammable, tylko właśnie te TikToki i tak dalej, że muzyka jakby musi już przekonać w ciągu 5 sekund. A przy tej muzyce, którą ja lubię i do której ja się bawiłem, to często po prostu trzeba ją posłuchać przez 5 minut, żeby ją zrozumieć, czy żeby coś poczuć. A na Instagramie czy na TikToku nie ma tego attention span. Ludzie po prostu jadą przez to i widzą, że tung się dzieje. I mi się wydaje, że to też trochę, jak się mówi, fueluje, że benzyny podlewa pod ten ogień, że właśnie ta agresywna szybkość musi być, bo to na social media akurat po prostu szybko działa, bo musi po prostu, ten efekt musi być instant. Ale widać, że już się gdzieniegdzie widzę, że już się zmienia znowu, że niektórzy DJ-e zaczynają grać znowu wolniej, bardziej groove'owo, więc mam nadzieję, że w następnych 2-3 latach znowu będzie muzyka dla mnie. No, przerażający jest też ten trend TikToka i Instagrama, o którym wspomniałeś i o tym, że tak naprawdę teraz nie da się pójść na imprezę i słuchać muzyki, tylko tak naprawdę, czy tańczyć i słuchać muzyki, tylko stoi się w tłumie i widzi się jedynie telefony w górze z aparatami wycelowanymi w stronę DJ-ki. To jest dla mnie osobiście smutne i przykre. Ja bardzo lubię i szanuję te kluby, które mają no photo policy i rzeczywiście tam w środku nie używa się telefonów, ale faktycznie jest to coś takiego, co mi osobiście przeszkadza. A w Niemczech jaki jest trend właśnie? Czy tam też na imprezach wygląda to tak dokładnie tak samo? Zależy gdzie się wychodzi. Więc w Berlinie jest bardzo dużo klubów, które właśnie mają takie no photo, no video policy, ale w resztach Niemczech mi się wydaje, że dalej jest, że telefony są w klubie wszędzie. Co jest bardzo smutne, z jednej strony jest smutne, że właśnie ci, co idą do tego klubu, jak widać, raczej idą do tego klubu, żeby pokazać komuś innemu, że tam byli, dlatego to wideo nakręcają i wrzucają na swojego Instagrama. Z drugiej strony dla DJ-a jest ciężko dostać bookingi, jak ludzie nie postują tych wideo, że mieli super noc, jak ja grałem na przykład. Więc
obviously bardziej szanuję kluby, gdzie właśnie nie ma telefonów, ale też niestety jest reality jest taka, że dużo promoterów po prostu patrzy, od kogo są od kogo jest dużo wideo, jaką energię mają te wideo i tak dalej. Więc no ciężki temat, niestety. No Instagram chyba też jest w ogóle ważny jeśli chodzi o marketing DJ-ów, i artystów. Jednak to jest obecnie nieodłączna część gdzieś tam bycia artystą, że jednak ten Instagram musi być, czy powinien być i powinien być w miarę rozkręcony. Ciężko bez na pewno. No, zdecydowanie. Chociaż słyszałam, że w przypadku sceny minimalowej tam jest wielu artystów, którzy dobrze sobie radzą, a niekoniecznie tego Instagrama mają tak. i prowadzą, więc pewnie Nie, no też... zawsze wyjątki jakieś są, ale pamiętam, że przed COVID-em to ja spędzałem 50% na muzyce, a drugie 50% na social media. Żeby co drugi dzień wrzucić coś, żeby dobre hasztagi, żeby tu lajkować temu, tu skomentować, nie wiadomo co. Strasznie stresujące to było, ale na szczęście też ten switch przy COVID-zie mi się jakoś wyłączył, że już tego stresu nie jak postuję, to jak mi się chce za coś zapostować i mam coś do zapostowania, to postuję, jak nie, to też się tym w ogóle nie czyli przejmuję. można powiedzieć, że w twoim przypadku COVID wpłynął dobrze na twoje życie. To na pewno, na taki mental health. Czy dla kariery, to nie wiem, ale na mental health na pewno. No, myślę, że to jedno jednak mimo wszystko z drugim gdzieś współgra i jednak jak człowiek gdzieś jest bardziej wyluzowany, to też przekłada się to i na kreatywność, jak sam powiedziałeś, i być może nie od razu, bo to zwykle jest proces, który trwa i musi się zadziać, ale gdzieś w dalszej perspektywie to zawsze gdzieś moim zdaniem zaprocentuje. A jakie są twoje plany na najbliższą przyszłość, jeśli chodzi o swoje plany artystyczne? No, na pewno chcę dalej pracować nad tym live setem, to będzie duży fokus. Teraz znowu będę relaunchował, czy na nowo startował swój label Black Drop na nowo, bo już dawno nie było żadnej epki, więc teraz mam 3 numery przygotowane, gdzie do każdego będą jakby single, że zawsze tylko jeden numer będzie, jeden oryginał będzie i tak z 2 czy 3 remixy będą dorzucane. Teraz chyba w marcu zaczynamy z pierwszą epką. A tak, to jest parę ciekawych występów. Teraz chyba do Istambulu będę leciał w przyszły weekend. Wtedy jakieś rzeczy będą się działy w Belgii, więc powoli znowu wchodzę w rytm swój. No a jak to wygląda, jak turujesz? Jak masz na przykład taką długą trasę, gdzie zmieniasz, nie wiem, strefy czasowe, jesteś jednego dnia w danym miejscu, drugiego dnia w danym miejscu. Jak to wpływa na ciebie jakby jako człowieka? Masz problem z tym, żeby się przestawić, czy że nie, tak powiem... Mam problem z tym, żeby się przestawić. Tak? No teraz jak byłem w Kanadzie parę miesięcy temu, to właśnie było, że byłem w Toronto i w Vancouverze, więc po prostu na dwóch końcach. No. I z tymi bardzo, bardzo ciężko było, specjalnie na drodze powrotnej, więc jak wracam do pracy, czasami mam takie dni, które nie są może najbardziej produktywne, ale mimo tego to kocham. Mi tak bardzo to latanie nie przeszkadza, bo też właśnie lubię sobie poeksplorować nowe miasto, nowych ludzi poznać. Ale jest czas na to, żeby tak gdzieś sobie też pochodzić? Pewnie nie zawsze, nie? Bo to pewnie zależy też od danego miejsca i bookingu. Tak, no jak chodzi o takie dłuższe trasy, jak na przykład Kanada, to sobie specjalnie tak zaplanowałem, żeby już być tam 2 dni przedtem i zostać 2 dni dłużej, że jak już się tak daleko lata, żeby też trochę wykorzystać i poznać ten kraj, no tak, czy to miasto. Szkoda by było tak po prostu przyjechać i wyjechać. No, było, ale czasami się nie da inaczej, jak coś w pracy właśnie się dzieje, to niestety. Tak, no bo ty jeszcze przecież pracujesz od poniedziałku do piątku. Ale na szczęście tam też są dosyć tolerancyjni i rozumieją to, że jak last minute muszę się zwolnić w piątek czy w poniedziałek, to normalnie nie ma problemu. Chciałabym cię jeszcze zapytać o scenę polską i o scenę zachodnią. Oczywiście to jest ogromna różnica między tym, co się dzieje na zachodzie, a tym, co dzieje się w Polsce, ale jak patrzysz na naszą polską scenę i na ten rozwój właśnie u nas w kraju, to jak to oceniasz? Tak właśnie pod kątem porównania do sceny zachodniej czy innych scen techno? Więc ja na przykład bardzo dobre porównanie widzę między Polską a Berlinem specjalnie. Nie chcę nikogo obrażać, ale mi się bardzo dobrze się bawi w Polsce
bo Berlin jest ogólnie bardzo specyficzny, ale bardzo dobrze mi się bawi w Polsce, bo widzę, że ludzie są dużo bardziej otwarci, inclusive i lubią pokazać, że się dobrze bawią. Więc nikt nie ma tutaj problemu, żeby ręce w górę rzucić, czy krzyknąć, czy właśnie porozmawiać z kimś po występie. A w innych krajach czy miastach ludzie są bardzo cool i się chowają, mało się ruszają. Każdy tak trochę dla siebie, oceniają dużo i często nie ma takiej atmosfery, gdzie się czujesz, że przyjechałem, że jestem częścią jakiejś rodziny, czy jakiegoś eventu, teraz jesteśmy tutaj razem. Czyli ludzie tak nie oddają energii, jak w przypadku Polski, że... Nie wszędzie, no, ale w Polsce zawsze positive surprise jest zawsze. No. Czyli można powiedzieć, że na plus. Tak, bardzo mocno na plus, bardzo mocno na plus. Niedawno obchodziłeś urodziny. Czy masz jakieś życzenia z tego tytułu? Ja ogólnie jestem bardzo szczęśliwy w tym momencie, w którym jestem. Więc ogólnie tak, to tylko, żeby się nie za dużo zmieniało, żeby zdrowie było i jak to jest, to mi się wydaje, że reszta się dobrze, wszystko się będzie układało dalej. To życzę ci w takim razie, żeby dokładnie tak było, spełnienia marzeń, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Bardzo dziękuję, do zobaczenia. Dzięki wielkie. Dzięki.